Helenka nauczyła się chodzić na okręcie i zdrowa jak ryba, a syn Władysław umarł w kajucie. Tę podróż kto odbędzie, to tak jakby się znowu narodził, bo wiele ludzi umiera na wodzie. Na rejsie zmarło 4 dzieci, a urodziło się 7, więc nie było wielkiej różnicy. W dzisiejszym odcinku opowiem, jak wyglądała emigracja Polaków do Brazylii w latach 1890-1891. Materiał jest drugą częścią podcastu o tej emigracji. W pierwszej opowiedziałem o powodach tego, że w ciągu kilkunastu miesięcy do Brazylii wypłynęło ponad 80 000 Polaków. W tym materiale skupię się na szczegółach takiej podróży. Od pozostawienia swojej wsi, nielegalne przekroczenie granicy, transport do niemieckich portów oraz podróż promem do Brazylii. Poczytamy lokalną prasę, a główną osią narracji będą pisane przez emigrantów listy oraz wspomnienia wysłannika prasowego Adolfa Dygasińskiego. Podcasty to nowość na moim kanale. Napisz komentarz, czy chcesz więcej takich treści. No i przypominam, że kanał może istnieć dzięki Twojemu wsparciu. Zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawy lub wpłaty darowizny na konto. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka. Chcę Cię również poinformować, że starałem się o stypendium dla osób dbających o dziedzictwo narodowe w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo odrzuciło mój wniosek. Zbieram wobec tego pieniądze na następny wyjazd do Polonii. Zapraszam Cię do wpłaty, nawet symboliczna złotówka robi różnicę. Z góry Ci dziękuję oraz dziękuję osobom, które wsparły mnie po ostatnim odcinku. To dla mnie ogromna motywacja. Dziękuję. Jest późna jesień 1890. W ciągu ostatnich miesięcy ponad 80 000 Polaków wyjechało do Brazylii. Kraj ten otworzył się na imigrantów z Europy, potrzebując rolników do zasiedlenia niezaludnionej południowej części kraju. Brazylia oferowała darmowy przejazd do Brazylii oraz ziemię rolną dla każdego Europejczyka, który postanowi do niej wyjechać. W Europie trwa więc boom na emigrację. Polacy, w większości niepiśmienni chłopi, masowo wyjeżdżają do Brazylii. Chłopi są w momencie przełomu. Na terenie kongresówki nastąpiło uwłaszczenie. Chłopi stali się wolni i dostali na własność ziemię oraz zabudowę, w której mieszkali i uprawiali. Stali się nagle posiadaczami majątków i nie wiedzieli do końca, co z sobą zrobić. Tym bardziej, że uwłaszczenie nic nie zmieniło. Działki były małe, nie dało się z nich wyżyć, a chłopi jak głodowali, tak głodowali. Tylko że teraz już na własny rachunek. Mając jednak przypisaną działkę i chałupę na siebie, byli łakomym kąskiem dla bardziej zaradnych, którzy namawiali ich i wysyłali do Brazylii. Tysiące dziennie. Fala emigracji jednak powoli opada. Duża w tym zasługa prasy, która zauważyła, jak wielu Polaków chce emigrować i zostaje oszukana po drodze. No bo nic dziwnego z tymi oszustwami. Porzucenie rodzinnej wsi i wyjazd do Brazylii to poważna, wielodniowa sprawa, podczas której jest bardzo wiele okazji do utraty ostatniego grosza. Polak chcący emigrować do Brazylii musiał w pierwszej kolejności sprzedać swój majątek. Niewyedukowany i naiwny przeważnie sprzedawał go za 10-15% wartości. Następnie musiał nielegalnie przejść przez granicę z Prusami, płacąc łapówki i korzystając z usług podejrzanych pośredników. Potem musiał dojść do miasta, z miasta dostać się na kolej i koleją z przesiadką w Berlinie dojechać do jednego z niemieckich portów – Szczecina, Bremy, Hamburga. Tam trzeba było zapisać się i odebrać odpowiednią szyfkartę, czyli bilet na prom i wsiąść, często dopiero po kilku dniach, na właściwy statek, którym płynęło się 2-3 tygodnie. Trzeba było zrobić to wszystko będąc niepiśmiennym chłopem, który nie zna w dodatku języka niemieckiego, bo tacy ludzie emigrowali do Brazylii. I emigrowali po cichu. Cały ruch emigracyjny był oddolny, w tajemnicy przed zaborcami. Brazylia oferowała emigrację. Polacy w milczeniu, zdani na łaskę pośredników, próbowali się dostać do portu, z którego wyruszą po nowe życie. Przeważnie okradzeni ze wszystkiego, bez grosza przy sobie. Wychodźcy opuszczają kraj gromadami, informuje kurier warszawski. Kierunek i sposób nowej emigracji w tej części kraju są takie. Wszyscy wędrowcy, przekraczszy się przez linię graniczną między Muławą a Dobrzyniem nad Drwęcą, dochodzili do Iłowa i Działdowa w Prusach, gdzie podobno rezydują 2 główne ajentury niewiadomych nam z nazwy Towarzystw Żeglugi Morskiej. Tutaj zaopatrywani są w karty okrętowe za opłatą 50 rubli i zachwyceni wspaniałymi opisami Brazylii przez ajentów ekspediowani są dalej do Hamburga lub Bremy na okręty. Warto dodać, że sprzedawane za 50 rubli bilety na okręt finansował rząd Brazylii. Były one za darmo. Pośrednicy oszukiwali Polaków, którzy przecież nie mieli prawa wiedzieć, że ich podróż jest finansowana przez rząd Brazylii. Warto również dodać, że znaczna część, a początkowo prawie wszyscy pośrednicy byli Żydami. Dopiero później dołączyli do nich Polacy, również chcący wzbogacić się na niedoli słabszych.
Warto również dodać, ile znaczyło 50 rubli w tamtych czasach. Był to majątek. Można było kupić za to 2 krowy, stado owiec, 150 kur lub 7 ton ziemniaków albo 2,5 tysiąca bochenków chleba. Pole z domem można było sprzedać za 200 rubli. Można też, jak to robili nagminnie Polacy, sprzedać ziemię i nieruchomości w zamian za bilet i ruszyć niebezpieczną trasą do niemieckich portów. Informuje o tym prasa. Jedna gazeta pisze w Koninie: w naszej okolicy nie ma prawie dnia, iżby kilkanaście lub kilkadziesiąt rodzin nie emigrowało do Brazylii. Druga gazeta pisze z Płocka. W gminie Drobin, powiat mławski, wyruszyło do Brazylii via Iłowo 250 rodzin, dla zapobieżenia czemu wyjechał do miejsca zbiórki gubernator płocki Janowicz. Odradzał ludziom emigracji i przekonywał, że padają ofiarą oszustwa. Rzecz dziwna, lecz nieszczęśliwy lud ten, ogłupiony przez ajentów, nie wierzy ani prośbom, ani perswazjom. Idzie na zgubę i zniszczenie, a sądzi, że do raju się dostanie. Cały proceder wychodził na światło dzienne powoli. A to prasa informowała gdzieś, że pojawił się Żyd na targu oferujący darmową emigrację do Brazylii. A to inna gazeta doniosła, że właściciele ziemscy zaczynają zgłaszać zaborcom, że pracownicy rolni schodzą z pola i emigrują do Brazylii. Z czasem wsie zaczęły pustoszeć, a świadomość masowej emigracji stała się powszechna. Zaczęto szacować, że emigrantów muszą być tysiące. Sprawę zaczęli badać zaborcy, a do niemieckich portów pojechała prasa, która nagłośniła cały temat. Okazało się, że porty wypełnione są Polakami chcącymi wypłynąć do Brazylii. Rząd Brazylii finansował im przejazd, a na miejscu obiecywał otrzymanie ziemi i narzędzi. Dziennikarze donosili, że cały proceder ma ogromny i dobrze zorganizowany charakter. Ruch emigracyjny przybrał obecnie punkt kulminacyjny, pisze w połowie października prasa, a krakowski dziennik Nowa Reforma wysyła swojego pracownika do portu w Bremie, aby zobaczył na własne oczy, jak wygląda sytuacja w porcie. Pisze on pod koniec października 1890 roku. Brema literalnie zalana polskimi wychodźcami. Gdzie spojrzeć, wszędzie widać grupy naszych wychodźców z żonami i dziećmi. Obecnie jest ich tutaj umieszczonych po rozmaitych zaułkach przeszło 6 tysięcy, a codziennie przybywa ich kilkoma pociągami z rozmaitych stron 600, 700, 800. Wczoraj zaś przyjechało ich do Bremy 2486 osób. Dopiero pojawienie się wysłannika w porcie wyjaśniło wiele rzeczy. Dziennikarz zyskał dowód, że emigracja Polaków do Brazylii ma masową skalę. Zorientował się również, że rejs do Brazylii jest darmowy, a Polacy są oszukiwani i okradani na każdym kroku. Przesiadujący w portach Polacy bardzo chętnie opowiadali o swoim cierpieniu, o kradzieżach i oszustwach. Napisał o tym i coraz więcej faktów stawało się oczywiste. W tym miejscu zakończyłem pierwszą część podcastu. Pora ruszać dalej. W mediach pojawiają się coraz bardziej szczegółowe informacje wygaszające boom emigracyjny. W dodatku do Brazylii został skierowany dziennikarz, który miał za zadanie udawać zwykłego emigranta. Jego relacje śledzono z zapartym tchem, tonując swoją chęć do emigracji. Przejrzymy zarówno jego reportaże, jak i lokalną prasę. Skupimy się również na listach, jakie z portów zaczęli pisać emigranci, niepiśmienni chłopi, którzy zaczęli poznawać instytucje listu. To tak wyjątkowy wątek, że wymaga osobnego omówienia. Z okresu emigracji do Brazylii w latach 1890-91 zachowało się około 60 listów. Obok nich zachowało się około 240 listów wysłanych przez Polaków emigrujących do USA. To bardzo skromne zbiory, zwłaszcza patrząc na to, ilu Polaków emigrowało. Dlaczego mamy tylko tyle źródeł pisanych? Aby się tego dowiedzieć, musimy zmienić miejsce opowieści i czas. Przenieście się oczami wyobraźni do Warszawy. II wojna światowa. 1941 rok. Witold Kula, żołnierz AK, historyk, który prowadzi nauczanie na tajnej uczelni WWP, przygotowuje się do następnego wykładu. Czyta podręcznik archiwistyki. Dociera do rozdziału o brakowaniu, czyli niszczeniu akt, których nie uznano za wartościowe. Czyta o tym, jak brakowano akta pozostałe po warszawskim, rosyjskim Oberpolizeimestrze, czyli na dzisiejsze rosyjskim komendancie policji warszawskiej, najwyższym urzędniku Warszawy podczas zaborów. Czyta w rozdziale o tym, jak powołane do życia archiwum akt dawnych inwentaryzowało dokumenty Oberpolizemeistra, wybierając te, które warto zachować oraz te, które nie mają wartości historycznej i można je zniszczyć. Autor podręcznika Kazimierz Konarski pisze anegdotycznie o tym, jakie dziwa można znaleźć w tonach papierów po tym urzędzie. Pisze, że znaleziono skrzynie z ogromnymi ilościami listów od emigrantów z Brazylii i Stanów, które zostały zatrzymane przez cenzorów. Listy te, jako niezwiązane z urzędem, przekazano do zniszczenia. W ostatniej chwili zmieniono jednak zdanie, uznając, że w przyszłości ktoś może będzie chciał opisać emigrację do Brazylii i zainteresuje się zbadaniem listów. W ten sposób trafiły one do magazynu Archiwum Akt Dawnych przy ulicy Jezuickiej w Warszawie. Następnego dnia w archiwach tych pojawił się Witold Kula. Przekonał dyrekcję i otrzymał zgodę na archiwizację listów.
Od tego momentu z różnymi przerwami, najbliższe kilka, może kilkanaście miesięcy, Kula brał teczki z listami i archiwizował je wraz ze swoimi studentami na tajnej uczelni Wolnej Wszechnicy Polskiej. Na podstawie listów przyszli historycy uczyli się, jak poprawnie archiwizować dokumenty. Prace nad listami często przerywały najróżniejsze wydarzenia, wszakże pamiętajmy, że był to czas II wojny światowej, a nauczanie było tajne. Niemcy robili w Warszawie straszne rzeczy i za samo złapanie w grupie groziła śmierć. Mimo to praca trwała dalej, aż do 1 sierpnia 1944 roku, dnia, w którym wybuchło Powstanie Warszawskie. Niemcy podjęli decyzję o zrównaniu Warszawy z ziemią, aby żadne inne miasto nie pomyślało o robieniu powstania. Rozpoczęto masowe wysadzanie i podpalanie budynków, dzielnica po dzielnicy, nie szczędząc niczego. Zrównano z ziemią 85% Warszawy, spalono 95% polskich archiwów trzymanych w stolicy. Podpalono również archiwum akt dawnych, w którego piwnicach leżały listy emigrantów. Nie ocalał żaden z nich. No prawie. Z kilku tysięcy listów ocalało jedynie około 300, które Witold Kula trzymał u siebie w domu. On sam po upadku powstania trafił natomiast do niemieckiego obozu. Przeżył II wojnę światową. Po jej zakończeniu wrócił do wykładania. Do listów usiadł dopiero w 1968 roku. Wszystkie listy zostały opracowane i opublikowane w 1973 roku. Dzięki temu posiadamy malutki fragment listów, które mogę wam teraz przytoczyć. Samo ich odczytanie było ciężką pracą, bo czymże były te listy? Nowym wynalazkiem, którego wyjeżdżająca do Brazylii niepiśmienna biedota nie znała. Aby napisać list, jego autor musiał znaleźć pisemnika, osobę, która potrafiła pisać i była skłonna przelać wypowiadane słowa na papier. Przeważnie zdolność pisania pisanników była minimalna. Słowa są poprzekręcane, pełne błędów, często bez odstępów między słowami i masą niedokończonych wyrazów. List został napisany i został wysłany. Na jaki adres? Tu można dać już kolejną anegdotę. Kula oraz studenci wielokrotnie nie byli w stanie odczytać adresu, tak bardzo był poprzekręcany. Ale to, co odkryli, to fakt, że prawie wszystkie listy pochodzą z kongresówki z 3 powiatów: Rypina, Golubu, Dobrzynia oraz Lipna. Dlaczego? Ta tajemnica pozostanie z nami już na zawsze. Czy te tysiące zachowanych listów były posegregowane powiatami? Czy sięgając po kolejne listy, Witold Kula i jego studenci odkryliby kolejne powiaty? Bardzo możliwe. Dla autorów i odbiorców listów były one nowym wynalazkiem. Tradycyjna cywilizacja wiejska nie znała listu. Było 25 lat od zniesienia chłopstwa i przywiązania do ziemi. Teraz, gdy ktoś opuszczał wieś, przeważnie umierał jakby dla swojej wsi i rodziny. Słuch o nim ginął. No bo jakim cudem miałaby przyjść na wieś jakaś informacja? Osoba, która wyjechała ze wsi, tak samo traciła kontakt z całym sobie znanym światem. Do czasu, aż emigranci i ich rodziny dowiadują się, że jest możliwość przelania mowy na papier. Zaczynają się ze sobą komunikować. Gdy będę przedstawiał te listy, warto pamiętać, że żaden z nich nie dotarł do adresata. Mając to w pamięci, tym bardziej tragiczny jest ich odbiór. Ktoś wysyła bilet dla żony, ktoś pisze, że nie może powstrzymać płaczu i tęsknoty i błaga o list, żeby wiedzieć, że żona żyje. Ktoś inny z kolei kłóci się z żoną i pyta ostatni raz, czy ruszy do niego, czy ma szukać nowej kobiety. Tyle niedokończonych dramatów i ludzkich tragedii urwanych przez cenzurę i brak odpowiedzi. W anonimowym liście do żony i córki czytamy: Wierna przyjaciółko moja wraz z córką, ja biedny człowiek nie mogę tak pisać jak chce się, bo ja pisać nie potrafię. Tedy tylko tak piszę, jak mam czas i pisemnika dostanę dobrego. Inny pisze: żeśmy wam nie pisowali, ponieważ pisarza nie mogli dostać, do takich strun my żeśmy się zbłąkali. Trafia się nawet perełka. Zarzucacie mnie winę, że do was wcale nie piszę. Toć jest prawda, ale wy wiecie bardzo dobrze, że ja pracował u was od młodości aż do swoich lat, ale o nauce pisać i czytać to nie było nawet mowy, a teraz to się gniewacie, że ja nie piszę do was. Gdy listowi udało się dotrzeć na wskazaną wieś, to trzeba go było jeszcze odczytać. Odnajdywano kogoś, kto umie czytać. List był wielkim wydarzeniem dla całej społeczności. Często list z prywatnymi sprawami, np. między żoną i mężem, czytano publicznie, wsie żyły często tymi samymi plotkami i tymi samymi listami. A listy te, co ciekawe, niezależnie od miejsca napisania i odebrania, wyglądały do siebie podobnie. Ludzie nieznający pisania listów zaczynają wspólnie przestrzegać pewnych formuł. Wstęp, przeważnie dotyczący Pana Boga, np. bardzo częste niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, lub w dobrym guście w formie rymowanej, np. staję u Twego proga i chwalę Pana Boga, lub nim przekroczy rodziców proga, pozdrowię Pana Boga, plus masa różnych wariacji na ten temat. Potem mniej lub bardziej elokwentne przejście do klasycznego listu, na przykład siadam do stołu mego i piszę do serca Twego te parę słów, lub do stołu siadamy i z Wami gadamy. Potem następuje list właściwy, a na jego końcu jest kolejna formuła, litania pozdrowień dla wszystkich imiennie, po kolei.
Chłopi szybko zaadaptowali listy, wyrobiła się kultura pisania i ich czytania. Badający listy przypuszczają, że najważniejszym czynnikiem powodującym zatrzymanie listu było względne poradzenie sobie z trudami emigracji i próba ściągnięcia do siebie innych osób, ale i to nie jest pewne, wszak wiele listów opisuje dramatyczną sytuację emigrantów. Niezależnie od powodu, duży napis "Zadzierżat" napisany przez cenzora oznaczał nieubłagane "zatrzymano". Aby poznać sens listów, musimy wrócić do 1890 roku. Porty są zapełnione Polakami. Kolejni Polacy nielegalnie przekraczają granicę z Prusami i szukają transportu do Brazylii. Sytuację opisują na żywo dziennikarze, z czego jeden rusza do Brazylii, podając się za emigranta. Wychodźcy z Królestwa Polskiego, zdążający do Brazylii, informuje kurier lwowski, przekradają się w większej części przez granicę rosyjsko-niemiecką na wszystkich punktach granicznych, zacząwszy od Ejtkun do Szczakowy. Zwykle przeprawiają ich Żydzi przez granicę partiami, nawet po kilkaset osób, naturalnie w porozumieniu z rosyjską przez Żydów przekupioną Straż Graniczną. Istnieje już na to ustalona taksa. Żydzi każą płacić po 10 rubli za głowę, z czego część oddają rosyjskiej Straży Granicznej. Mimo przekupionych strażników nie zawsze się udawało. Czasem cofano cały tłum z granicy i pod obstawą odprowadzano ich do wsi. W Nieszawie, w połowie drogi między Toruniem a Włocławkiem, zatrzymano pociąg do kontroli. Złapano cały wagon robotników z Rudy Guzowskiej zamierzających przekraść się nielegalnie między granicą Kongresówki z Prusami. Pod eskortą żandarmów została odwieziona z powrotem do Rudy Guzowskiej, informował kurier lwowski, a chwilę po złapaniu Polaków i ruszeniu z nimi w drogę powrotną na dworzec dojechał kolejny pociąg. Wojska już nie było, ale był dziennikarz, który napisał: w pociągu jest 17 rodzin z Pelcowizny i Piasków, chcą się dostać do morza. A jak wiemy, ci, co wrócili w obstawie do Rudy Guzowskiej, nie mieli już na niej pola ani chaty, dlatego od razu ruszyli ponownie na granicę. Tras przejazdu do portu było kilka. Dla przykładu granicę przekraczało się przez linię graniczną pomiędzy Mławą a Dobrzyniem nad Drwęcą. Dalej ruszano do pruskich miejscowości, m.in. polskiego Iłowa i Działdowa lub do górnej miejscowości dalszej emigracji, leżących w dzisiejszym obwodzie królewieckim Ejtkunów, w których znajdowała się stacja końcowa pruskiej kolei wschodniej. Tam nabywano karty okrętowe i można było ruszać dalej, nad wodę. Po dotarciu do portu trzeba było przeważnie czekać. Statki nie odpływały codziennie, ale na przykład 2 razy w tygodniu. Także czekali, mieli czas i odkryli listy. W tym samym czasie do Torunia dotarł jeszcze anonimowy wysłannik kuriera warszawskiego Adolf Dygasiński, udający emigranta. Napisał do gazety: puściłem się w podróż, tropiąc nici ajencyjne, które z Niemiec idą do królestwa i siecią oszukańczych obietnic bałamucą łatwowierny lud, aby opuścił ojczyste zagony i puścił się w podróż za ocean, niby to do ziemi obiecanej, gdzie czeka naszego włościanina wyzysk, nędza lub nawet śmierć głodowa. W podróży tej obrałem Toruń jako pierwszą stację. Tu dowiedziałem się, że główna droga prowadzi przez pruską granicę stację Ejtkuny, skąd jedna partia jedzie przez Wystryć, Toruń, Bydgoszcz, Piłę, Berlin do Hamburga i Bremy, druga zaś via Królewiec, Elbląg, Tczewo, Krzyż, Starogród do Szczecina. Organizacja ajentów jest tajną, gdzie ich główna siedziba na razie trudno dociec. Może uda mi się to później. Wyruszam w dalszą podróż, tropiąc ślad wyzyskiwaczy. Od tej pory Dygasiński naprzemiennie pisze listy do prasy oraz w wolnych chwilach pisze książkę znaną dzisiaj jako Listy z Brazylii. Będę przytaczał jej fragmenty. W Toruniu wsiadłem do wagonu 4. klasy, udając się do Bremy. Obok mnie siedzi Wiśniewski, chłop spod Rypina, z Rokitnicy. Wyemigrował z żoną i 4 dzieci. Siedzę na środku wagonu, na stołku składanym. Mam po drugiej stronie rzemieślnika, Stanisława, stolarza, który emigrował z młodą, może 18-letnią dziewczyną Zofią, pochodzącą z Paprot, gminy Żale, w powiecie rypińskim. Wchodzi olbrzymi pruski konduktor i rozglądając się po owym chlewiku pyta po niemiecku: wszyscy żywi? Nikt mu nie odpowiada. Nawiasem mówiąc, emigrantów bardzo źle wszyscy traktują. Dojechaliśmy do Charlottenburga pod Berlinem. Jest tu sala dla wychodźców, olbrzymia suterena, w której przy lichym oświetleniu wypoczywa blisko 2000 ludzi. W piecu pali się, a emigranci nasi pieką kartofle, inni zajadają chleb albo rzucają się do snu na ziemię. Jedni się modlą cicho, drudzy śpiewają, jakiś elegant macza w ustach grzebień i przeczesuje włosy. Inny czyści buty, a inny troskliwie rozpatruje bardzo brudną koszulę. Wrzeszczą, modlą się, jedzą, myją i tak dalej. Trwa to do godziny 12. O tym czasie wchodzi pracownik i woła po niemiecku: Nacht Bremem, do Bremy. Porywa się nagle cała gromada, pędzi za nim jak fala wody, dusząc się i przewracając, unosząc wielkie pakunki. Pracownik doprowadził ich do samych drzwi, a potem woła: wynocha, wszyscy, precz, precz. Uchodzę za emigranta, więc poniewierają mną konduktorzy i pracownicy. I mnie i chłopów chwytają ciągle jacyś ajenci, wypytują, stręczą bilety, ale nic darmo. Bronię siebie i chłopów jak mogę od tego paskudztwa, jednakże strasznie to trudno, gdyż szał zarobkowania na emigrantach jest wściekły.
Wsiadamy wreszcie na pociąg do Bremy. Wszędzie zapchane, ledwie się mogę wpakować do jednego, gdzie jest dużo młodzieży. Są to Galicjanie spod Tarnowa i Rzeszowa. Prowadzi ich 28-letni Żydek. O 11 w nocy przybywamy do Bremy. Na jej ulicach w pobliżu dworca można spotkać gromady chłopów z babami i dziećmi. Jak zauważyłem, kupują naczynia blaszane na wodę i na mleko, co widać jest tutaj tak powszechne, że spotyka się sklepy z napisem naczynia dla emigrantów. Główny biwak naszych wychodźców jest to stary bremeński dworzec kolei, duży i zupełnie opuszczony budynek za miastem. Wielkie sale pełne są barłogów, w którym poniewierają się ludzie gorzej niż psy w budach. Ale rzecz ważna, ten przytułek nic ich nie kosztuje. Smutny, bardzo smutny widok. Kilkuset ludzi leży w śmieciach, w które zaledwie masz odwagę nogą wstąpić. Wszelki nieporządek, jaki sobie tylko wyobrazić można, spotyka się tutaj. W całej owej wielkiej ruderze roją się tłumy mówiących po polsku. Ludzie uskarżają się mi, nie mają pieniędzy, a teraz są głodni i pytają, co panie robić? I szukali tak Polacy czegoś do roboty, czekając na statek. W tym momencie zaczęły się pojawiać pierwsze listy wysyłane do Polski. Z dworca w Bremie pisze żonie nieustalony z nazwiska mąż. Kochana żono, bardzo mi żałosno, żeś mnie opuściła, żeś sakrament małżeństwa przełamała. Bardzo mnie jest żałosno, że co rozumniejsi ludzie się z nas wyśmiewają. Odzywam się tymi słowy. Wyjeżdżam do Brazylii w taką smutną i daleką podróż. Większość Polaków w portach była okradziona, często ze wszystkiego. Jedna rodzina dawała się okraść od razu, gdy przekonywano ją, że za przejście przez granicę trzeba dać 20 rubli, cenę krowy. Inna rodzina dała się okraść po drodze na dworzec, słysząc od Żyda, że trzeba dać mu pieniądze za kupno biletu kolejowego. Inni zostawali okradzeni w pociągu, wymieniając gotówkę na marki po oszukanym kursie lub padali ofiarą oszustów w porcie, gdy dawali komuś pieniądze na bilety na pokład, które dawane były za darmo. Najwytrwalsi zostawali okradani na koniec, gdy oddawali swoje rzeczy rzekomym pracownikom linii oceanicznych, którzy mówili, że podróżni nie mają prawa do bagażu. W rzeczywistości mieli, ale nie mając o tym pojęcia, oddawali skrzynie z łachami, kołdrami i innymi cennymi rzeczami, które ze sobą mieli. Czekając na statek, zaczęto więc o tym pisać i ostrzegać innych. Tylko się nie daj od nikogo w Prusach zgłupić, ani okraść, i szyw karty nigdzie nie wykupuj ta. Albo jakby kto chciał, żebyś mu coś dopłacił, to mu nie dopłacaj i donoszę ci, jak cię weźmie do siebie agent, to nie jedz nic, jak ci będzie dawać. Jeno jedz swoje, bo z ciebie zedrze. Nie dopłacaj ani do szywkarty, choć będzie od ciebie żądał. Inni piszą tak. Jakby ci się agent pytał, ile masz pieniędzy, to się nie przyznaj o pieniądzach, ile masz, bo oni się pytają każdego o pieniądze, a każdy, kto głupi im powie, ile ma pieniędzy, to oni chcą dopłaty, ile mogą z kogo wydrzeć, a to 5 marek, a to 7 marek, 10 marek, tak jak mogą z kogo pociągnąć, kiedy widzą, że kto ma dużo pieniędzy. Lub będzie dużo agentów, tu cię będą chcieli brać ze sobą, to żadnemu nie chodź. Emigranci dają też porady dotyczące samej podróży. Jak Marysia będzie jechała, to niech nie mówi, że dziecko ma rok, tylko 11 miesięcy, bo po roku to płatne jest. Od tłumoków nie opłaca się nic. O nędzy Polaków pisze do kuriera Dygasiński, a w pomoc angażują się Niemcy. Przychodzą do portów z pomocą, angażują się również różne organizacje, pojawiają się lekarze. Na wezwanie księdza Prachara w gazecie, pisze Dygasiński, pośpieszono z ofiarami. Widziałem stosy ubrania, bielizny i obuwia, które tutaj znoszono. Damy tutejsze zajeżdżały w karetach, przywożąc kosze pełne ofiarowanych przez siebie darów. Bo i cóż robić, gdy bliźni cierpi, gdy niejednemu brakuje koszuli i butów, odzienia, a nierozważnie puścił się w szaloną podróż. Katolicki ksiądz Prachar cieszy się wielką sympatią między chłopstwem, nikogo nie zostawia bez pocieszenia. Daje śluby, chrzci, spowiada, zachęca do wytrwania w wierze. Jestem zbudowany jego chrześcijańską dobrocią, bo jest to właśnie prawdziwe posłannictwo kapłana. Polacy zaczęli dostawać żywność. Rano piją herbatę lub kawę, do tego chleb z masłem. Na obiad jedzą mięso gotowane w kartoflach albo kartofle, kapustę i po śledziu dostają na osobę. Ten dobroczynny uczynek spełnia Towarzystwo Żeglugi Lloyda. Towarzystwo to naturalnie na statkach swoich przewozi emigrantów, za co je wynagradza rząd brazyliański. O dziwo w temacie Polaków milczy niemiecka prasa. Dygasiński idzie do bremeńskiego dziennika, aby dowiedzieć się dlaczego. Redaktorzy wytłumaczyli, że nie mają czasu. Temat masowej emigracji był na tyle problematyczny, że prasa wolała udawać, że go nie ma. Ale reagowali zwykli Niemcy, tłumnie odwiedzając porty i pomagając Polakom. Oni nie gryźli się w język, pisze Dygasiński. Bremeńczycy nazywają to handlem ludźmi i zżymają się, gdy im wspominam o działalności ajentów. Mówią o nich księża, ekspedienci okrętów, właściciele hoteli i sklepów. Zawsze źle.
Polacy czekali na odpływ statków do Brazylii. Te pływały bardzo różnie, przeważnie były 2 razy w tygodniu, czasem raz. Z każdym dniem atmosfera oczekujących była coraz bardziej grobowa. Był 5 listopada, statek wypłynie za 5 dni. Ludzie nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Co jakiś czas ktoś umiera, co jakiś czas wpada na dworzec kobieta lub mężczyzna i krzyczą, że okradziono ich ze wszystkiego. Nawet dziecko się rodzi. Trzeba dotrwać do wypłynięcia. Jestem przekonany, że gdyby nie obawa kary za przejście granicy i brak środków, to połowa tego tłumu zawróciłaby, pisze Dygasiński. Jest jakoś grobowo, smutno, patrząc na lud zbłąkany, zapędzony w obce strony, trudno się od łez wstrzymać, bo kiedyż to indziej płakać, jak nie w takiej chwili. Z tych dni Witold Kula zdołał zarchiwizować kilka listów. Nieznany nadawca pisze żonie, czekając na statek. A teraz opiszę moją tęskność, jaką mam. Gdybym miał skrzydła, to zaraz do ciebie, kochana żono, frugnąłbym. Inny pisze w tym samym momencie. Kochana żono, nie kłopocz się i nie martw, bo ja sam dosyć chłopocę i martwię się i to nieraz napłaczę się, co nikt nie słyszy i nie widzi, tylko ten najwyższy Bóg, który jest nad nami. Jeszcze inny pisze do rodziców zdanie. Tak to mnie smuci bardzo, bo jestem odłączony od was, kochani rodzice, jak owca od stada i wygnana w pole, a nie wolno mi przyjść więcej. Marcin Swicak pisze z Bremy do matki. Odjeżdżamy do Brazylii, więc nie martwcie się o nas. Starajcie się po cichu sprzedać, co macie. Ja wam doniosę o Brazylii. Lepiej wam objaśnię w każdej rzeczy. Życzę sobie was mieć obok siebie, co podamy sobie rękę jako prawdziwa rodzina. Przebaczcie mi wszystko, co było złe. Marcin Świcak życzliwy. Franciszek Płomiański pisze do brata. Kochany bracie, ja się zacząłem martwić i chodzić jak głupi, bo nie rozumiałem po niemiecku. Okropnie się martwiłem, obłąkany, łzy w oczach mi stanęły i sobie pomyślałem, ach Boże, żebym tylko mógł jeszcze raz w życiu swojego brata widzieć i do niego się użalić, bo więcej to nie mam nikogo. Biorą ludzi do Brazylii, życie na okręcie darmo, tylko trzeba ze sobą wziąć łyżkę, miskę i nóż. Pewna kobieta, dane się nie zachowały, pisze z portu. Jak już wsiedlim na kolej, to napatrzyłam się na ładności, jakie Pan Bóg dał dla ludzi. Przyjechalim do Berlina, to tak jak u nas w lato, ludzie już gnój wożą. W końcu nadchodzi ten moment, przypływa statek. Wszyscy bali się rejsu i to mimo tego, że nastąpił tu ogromny postęp. Masowa emigracja była możliwa dzięki nowemu wynalazkowi, parowcowi, dzięki któremu podróż skróciła się z kilku miesięcy do 2-3 tygodni. Ale to nieistotne. Dalej bano się wielkich potworów morskich oraz tego, że po drodze można zabłądzić i dopłynie się do końca świata. Umieszczenie na okręcie rozpoczęło się 5 listopada przed 4, a przeciągnęło się po 6, pisze Dygasiński. Przeszło 2,5 tysiąca głów pełnych nadziei brazyliańskich przyjął do swojego wnętrza parowiec München należący do towarzystwa Lloyda. Zszedłem pod pokład na pierwsze i drugie piętro. Na każdym z tych pięter wiszą 2 pokłady łóżek z żelaznych prętów, a każde takie łóżko zaopatrzone jest w siennik wysłany słomą i w poduszkę z trawy morskiej. Jedno pomieszczenie na przyszło 800 ludzi. Emigranci tu i ówdzie na łóżku ustawili obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej i głośno śpiewają Gwiazdo morza, któraś Pana. Emigranci z naiwnością dzieci podziwiali wszystko. Zabawnie wyglądali niektórzy poprzebierani w niemieckie szaty, którymi ich dobroczynna publiczność bremeńska obdarzyła. Niektóre dzieci w brudnych koszulach tylko miały na głowach piękne włóczkowe czapki, a od brudnych nóg odbijały znów rażąco wytworne trzewiczki, suto haftowane majtki. Widać tu modne płaszczyki z pelerynami, długie eleganckie rękawiczki i tym podobne stroje, obce polskiemu chłopu. Mieliśmy jutro rano ruszyć w drogę, lecz mgła była nadzwyczajna, więc cały dzień przeczekaliśmy w porcie. Chodziłem zbierając znajomości. Skąd ojciec? Pytam i zwykle słyszę. Spod Mławy, Nieszawy, spod Słupi, Włocławka. Nasi chłopi cenią się bardzo wysoko. Myślą, że ich pożądają wielce różne rządy. Poznałem się znowu z jakimś wyszczekanym chłopem. Powiada, że jest ogrodnikiem z guberni płockiej. Wymyśla na wszystko, co polskie. O szlachcie powiada z przechwałką. A co nasza szlachta? Same gałgany i koniec. A bo to u nas są jakieś miasta? 7 listopada München ruszył w drogę. Dobra pogoda zmieniła się wieczorem. Powstał wiatr, okręt zaczął tańczyć, fale wpadały na pokład, a z tym zaczęła srogo panować i morska choroba. W nocy mieliśmy przedsmak burzy. 8 listopada był niespokojny, fale miotały ciągle okrętem. Pochorowali się i ci, co dotąd wytrwali. Kobiety leżą wyciągnięte na siennikach, jęczą, przeklinają morze, Brazylię i chłopów, którzy je wyprowadzili z domów. Lekarze okrętowi mówią o chłopach, że są zdrowi i dobrze zbudowani, za to kobiety wątłe, słabe i brzydkie. Pomiędzy dziećmi panuje na okręcie duża śmiertelność. Obok mnie człowiek spod Mławy rozprawia na głos. Pojedziemy przez wodę taką, co jest czerwona jak krew, przez Morze Czerwone. Statek płynął dalej, a nasi chłopi zaczęli pisać listy z morza.
Pojawiły się porady na temat podróży statkiem. Radzono, aby wziąć w podróż trochę wódki i krople, brać tylko górne łóżka, żeby nie paść ofiarą wymiotujących, oraz zwracano uwagę, żeby wziąć ze sobą śledzie, bo na statku wszystko słodkie. Bakalarski pisze do swojej żony: pamiętaj, moja żono, właź na górne łóżka, obierz jedne sobie dla siebie i dzieci, na dolne nie właź, bo jak zaczną żygać z górnych łóżek, to prosto tym, co na dolnych łóżkach leżą, to na łeb żygają. Co za przyjemność. Zresztą oddajmy mu głos, aby dowiedzieć się, przed czym jeszcze ostrzega. Ostrzegam cię, kochana żono, pamiętaj, moja żono, o dzieciach. Nie daj im latać, jak będą na okręcie sami, bez opieki twej. Jak idzie okręt spokojnie, mogą wyjść na pokład, bo przecie na pokładzie daleko zdrowiej i przyjemniej, ale jak okręt się kołysze, najlepiej niech leżą na łóżkach, bo bywają zdarzenia, że jak okręt się buja, to nie jeden się przywróci i głowę rozbije albo rozetnie. I po schodach uważnie chodźcie na pokład, bo nie jeden po schodach zjedzie na dupie, jak się okręt kołysze. I sam byłem świadkiem, jak jedna kobieta zleciała ze schodów, tak się ogromnie potłukła i nogę złamała i w 3 dni umarła. 7 dnia rejsu Dygasiński wraca do pisania. Dzieci umarło już 6 i jedna baba, urodziło się 4. Po przybyciu do Rio de Janeiro będą zapewne wesela, bo zalotów jest dużo. Czy panna już wymiotowała? Zapytuje konkurent pani swego serca, a ona odpowiada głosem melancholijnym. Jeszcze nie, ale mi się zbiera. Zauważyłem, że wszyscy chłopi są dobrymi mężami i ojcami. Jak oni dbają o swoje chore żony, jak pielęgnują dzieci. Ojców można spotkać z dziećmi na ręku lub na kolanach. Trzymają się też tych biedaków i figle. Kiedy na przykład na parowcu wypuszczą parę z maszyny, chłop się odzywa do baby. Maryna, leć do krowy, bo się cieli. Nie słyszysz, jak ryczy? Baby są za to nadzwyczajnie nieporządne. Nie myją się, nie czeszą, leżą na łóżkach wśród gratów. Korespondencję swoją kończę 13 listopada, a 8 dnia po wyjeździe. Jutro mam zamiar wysłać ten list z Teneryfy, dokąd zawiniemy, aby okręt zaopatrzyć w węgiel i żywność. Pogoda cudowna, ciepło, niebo pyszne, ocean ciemnolazurowy, noc gwiaździsta. Szkoda tylko, że na okręcie dzieci chorują i mrą. Chorobę morską przeszli prawie wszyscy. Jęk rozpaczy, wymioty rozlegały się przez 4 dni na wszystkie strony. Nic już więcej nie piszę, bo i to ledwie mogę skończyć. 10 dnia podróży Dygasiński pisze dalej. Daje się słyszeć wśród emigrantów szmery niezadowolenia. Utyskują, że podróż trwa długo. Niemcy wiozą nas na zgubę, mówią. Oficerowie uciekną, a nas zostawią na morzu z okrętem. Całodzienne próżniactwo, szkarlatyna i błonica sprzyjały wytwarzaniu się coraz większego niezadowolenia. Jednego dnia było chorych 50 dzieci. Obaj lekarze mieli nader dużo zajęcia, ale chłopi na to nie zważali i przypisywali chorobę złemu systemowi żywienia na okręcie. Niemieccy oficerowie komentowali sprawę krótko. Przewoziliśmy niedawno emigrantów Hiszpanów, którzy niczego się nie bali, a chłopi polscy są tylko pełni pretensjonalności. Uważają się za bardzo znakomitych ludzi, a gdy tylko jedno jakieś ich żądanie się zaspokoi, to zaraz występuje drugie, trzecie i tak dalej. Jak notuje Dygasiński, ani jeden z emigrantów nie ma choćby jakiegokolwiek pojęcia o tej podróży. Przez 2 dni, ktoś mówi, będziemy płynęli po wrzącej wodzie i dlatego okręt jest okuty żelazem, żeby się drzewo nie rozgotowało. Wszyscy pocieszali się jednak po drodze nadziejami brazyliańskimi. Ja wezmę 4 włóki gruntu, mówił jeden z emigrantów, bo nas jest z babą 2 i mamy 2 dzieci. A ja, rzekł drugi, muszę wziąć 6, bo na wiosnę przyjedzie Stasiek z Jagną. Na wójta musimy tam wybrać Wicka Strzałę, a Gwoździkowskiego na sołtysa. Takie i tym podobne rozmowy łatwo było słyszeć na pokładzie podczas gorących, dusznych nocy podrównikowych, kiedy zasnąć było trudno w pocie. Podróż wcale nikomu nie przypada do smaku, ale też mówią, że i wracać nie ma już po co. Przy całej religijności cały zastęp emigrantów na parowcu jest grubo materialistyczny. Na 3 czy 4 dni przed dotarciem rozmawiam z gromadą jakichś 30 ludzi, którym z lekka dałem do zrozumienia, że Brazylia zapewne nie jest rajem, że tam może im być nawet daleko gorzej niż w kraju, a na pewno daje się przewidzieć, że najmniej 3/4 dzieci nie zniesie klimatu i padnie ofiarą lekkomyślnych rodzicielskich zachcianek. Jak ma tam być źle, to niech lepiej i pomrą, odezwała się baba, matka 3 dzieci. Żadnej z matek nie udało mi się przekonać o konieczności mycia i utrzymania w czystości dzieci, do których formalnie przyrosły brud i pasożyty. 25 listopada rano przepowiadam swoim ziomkom, iż w nocy dojedziemy do Brazylii. Ruch się zrobił zaraz nadzwyczajny. Wszyscy poczęli pakować swoje rzeczy. Jakaś kobieta zachodzi mi drogę i pyta, czy tam spotka swojego męża, który na 17 dni przed nią przeszedł granicę. Ona zaś za nim podąża z 5 dzieci. Biedactwo. Po drodze już teraz spotykaliśmy mnóstwo parowców wracających do Europy z Rio de Janeiro i Buenos Aires. Brzegi Brazylii dały się widzieć przed 5 rano, 26 listopada.
Parowiec Strasburg, który z 1000 polskich emigrantów wyjechał na 10 dni przed naszym odjazdem, tak różnymi przygodami trapiony był na oceanie, że dopiero razem z nami wjechał do portu Rio de Janeiro. Piękny to port, otoczony dookoła górami, zapełniony lasem masztów i kominów. Oko nie wie, gdzie się dłużej zatrzymać. Zdziwienie naszych emigrantów było niemałe, bo nikt na nich nie czeka, nikt nie śpieszy, aby ich przywitać. Wśród tego wielkiego ruchu nikt na nich nie zwrócił uwagi. Rozpoczęły się biurokratyczne formalności ze strony urzędników celnych, później urzędników sanitarnych, a wreszcie wjechała brazyliańska inspekcja emigracyjna. München zdał swój towar na papierze, lecz 3 dni z emigrantami będziemy stać w porcie, bo wszystkie domy schronienia dla emigrantów są przepełnione i trzeba dopiero miejsce dla nich znaleźć. Biwakują oni na tzw. wyspach emigranckich, zwłaszcza na Wyspie Kwiatów, gdzie przed niedawnymi jeszcze czasy były targi niewolników. Chłopi znowu siedzieli i czekali i znowu chwycili za pisanie listów. Syn pisze do matki. Wnuczka Helenka nauczyła się chodzić na okręcie i zdrowa jak ryba, a syn Władysław umarł w kajucie. Ktoś inny pisze. Na samo wspomnienie o tej wodzie śmierć przed oczami się stawia, gdyż wam nie umiem opisać tego, cośmy strachu i biedy ucierpieli. Jeszcze kto inny pisze. Jak jechałem na morzu, to byście na to nie chcieli patrzeć. Licha to jest podróż. Już myślałem, że świata nie będę oglądał. Inny pisze z kolei. Tę podróż, kto odbędzie, to jakby się na nowo na świat narodził, bo wiele ludzi umierają na wodzie. Ktoś pisze do szwagra. Na rejsie umarło 4 dzieci, a urodziło się 7, więc nie było wielkiej różnicy. Zdaje się po listach, że śmierć nie jest tym ludziom obca, ani nie jest tematem tabu. Jest chyba dużo bardziej oswojona niż dzisiaj. Taka część życia. W innym liście czytamy. Marianna Jankowska, wnuczka swojej babusi, pisze list i pozdrawia swoją babusię, jeśli jeszcze żyje. A jeżeli moja najukochańsza babusia nie żyje, to daj, Panie Boże, wieczne spoczywanie aż na wieki. Chłopi czekają na przydzielenie działek i na zrobienie papierów. Tym razem wszystko działa błyskawicznie. Zaledwie po kilku dniach ruszają Polacy w kilkutygodniową podróż na południe Brazylii, aby otrzymać działkę i zacząć karczować las. W tym samym momencie Adolf Dygasiński przyznaje się urzędnikom brazylijskim, że jest dziennikarzem przysłanym, aby opisać emigrację. Otrzymuje papiery, pomoc i zgody na podróżowanie po Brazylii. W ciągu najbliższych miesięcy będzie odwiedzał porty, polskie kolonie i będzie opisywał sytuację Polaków. Opisze dziesiątki historii, od bezproblemowych dopłynięć, rejestracji i otrzymania działek, po tragedię pasażerów, którzy dopłynęli do Brazylii, gdy skończyły się wytyczone działki albo jedzenie dla imigrantów. Okaże się, że Brazylia będzie miała zarówno jasne oblicze, jak i to straszne, jak dla przykładu 800 pasażerów, dla których nie było ani działek, ani jedzenia. Zaprowadzono ich pod kościół, gdzie powoli, pojedynczo, umierali z głodu i od chorób. Ale to już temat na 3., ostatni odcinek podcastu. Dziękuję za dotarcie do końca materiału. Podcasty to dla mnie nowość, dlatego wybaczcie wszelkie ciumkanie i niedociągnięcia. Z czasem będzie lepiej. Pamiętajcie, że to dzięki wam mogę poruszać takie niepopularne i kontrowersyjne tematy. Jeszcze raz zapraszam do postawiania mi wirtualnej kawy lub wpłaty darowizny na konto. Zachęcam do wsparcia zrzutki na wyjazd. Nawet złotówka robi dużą różnicę. Do zobaczenia w następnym materiale.